Aplikacja cementowej masy samorozlewnej Uzin Level Star 170. Aplikacja mineralnych wylewek samorozlewnych to ekonomiczny sposób na skuteczne wyrównanie posadzki. Posadzka betonowa na naszym parkingu posiadała bardzo duże ubytki, które najpierw wypełniliśmy za pomocą odpowiednich zapraw żywicznych. Jednak aby finalnie uzyskać jednolite, gładkie wykończenie posadzki, stosujemy mineralną masę samorozlewną Uzin Level Star 170, aplikowaną w warstwie o grubości 3 mm. Produkt ten, dodatkowo wykończony żywicą epoksydową Hydropox, stanowi idealne rozwiązanie w miejscach o średnim narażeniu mechanicznym, takich jak parkingi wewnętrzne, hale magazynowe i wszelkie pomieszczenia o industrialnym charakterze. Przygotowanie podłoża. W przypadku mineralnych mas samopoziomujących, beton przed aplikacją musi być w pełni suchy oraz odpowiednio przygotowany, to znaczy przeszlifowany lub ześrutowany, a następnie zagruntowany przy użyciu odpowiedniego gruntu. Podczas naszej pracy wyrównywania dokonywaliśmy za pomocą epoksydowej żywicy gruntującej Dopox 3034, którą następnie przesypaliśmy kwarcem, tworząc w ten sposób mostek szczepny, czyli idealne podłoże pod względem przyczepności dla aplikacji mas samorozlewnych. Przygotowanie do aplikacji. Przed przystąpieniem do aplikacji należy przygotować wszelkie niezbędne narzędzia, czyli rakle z odpowiednim wkładem ząbkowym dostosowanym do pożądanej grubości wylewki, wałek z kolcami do odpowietrzania, buty z kolcami oraz wszelkie narzędzia potrzebne do wymieszania masy. Uwaga! Czas aplikacji produktu to zaledwie 30 minut. Warto więc zwrócić uwagę, aby do każdej funkcji wykonywanej podczas aplikacji produktu przydzielić minimum jedną osobę. Jest to szczególnie ważne przy większych projektach. Dzięki temu będziemy w stanie zachować ciągłość prac podczas wylewania masy. Przed aplikacją pamiętajmy, aby zabezpieczyć dylatację oraz inne miejsca, które nie mają być zalane masą samorozlewną. Przygotowanie wylewki samopoziomującej. Bezpośrednio przed aplikacją masę samopoziomującą Uzin mieszamy z wodą. W przypadku wylewek zalecamy najpierw wlać do pojemnika odmierzoną ilość wody, a następnie wsypać worek z zaprawą. Dzięki temu masa nie będzie przyklejała się do dna i ścianek pojemnika. Uwaga! Unikaj przewodnienia masy. Wlej odpowiednią, odmierzoną ilość wody podaną przez producenta. Mieszamy przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego z końcówką odpowiednią dla ilości mieszanego materiału, aż do uzyskania jednolitej, zawiesisto-płynnej masy wolnej od grudek. Od momentu wymieszania mamy około 30 minut na całkowite wykonanie pracy. Aplikacja. Przystępujemy do aplikacji masy samorozlewnej. Zaraz po wymieszaniu punktowo, w niewielkich odstępach, rozlewamy zaprawę, a następnie rozprowadzamy za pomocą rakli z ząbkami. Od razu po aplikacji raklą przystępujemy do odpowietrzania za pomocą wałka z kolcami. Uwaga! Odpowietrzanie należy wykonywać możliwie szybko, w przeciwnym razie na posadzce mogą powstać widoczne ślady po wałku. Wylewki nie należy odpowietrzać zbyt długo. Jej konsystencja wraz z upływem czasu ulega zmianie. Istnieje więc ryzyko wystąpienia tzw. skórki pomarańczy, a w konsekwencji zniwelowanie efektu gładkiego wykończenia. Po wykonaniu części posadzki, dalsze czynności związane z aplikacją wykonujemy analogicznie na kolejnych fragmentach posadzki betonowej. Czas schnięcia i użytkowanie. Po około 2 godzinach wylewka jest odporna na lekki ruch pieszy. Jednak dla uzyskania pełnej odporności sugerujemy odczekanie minimum 24 godzin. Należy również pamiętać, że większość nawierzchni żywicznych dodatkowo wymaga w pełni suchego podłoża. Gdy uzyskamy w pełni suchą wylewkę, możemy przystąpić do jej przeszlifowania celem uszorstnienia podłoża i usunięcia mleczka cementowego. Pomimo dużej ilości ubytków i nierówności, jakie początkowo posiadała posadzka, efekt wyrównania uzyskany po aplikacji masy samopoziomującej w przypadku parkingu podziemnego jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Możemy przystąpić do aplikacji powłok żywicznych. Zapraszamy więc do obejrzenia kolejnego filmu.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.